Dzień dobry Wam wszystkim w piątek. Z tej strony Mateusz Lech. Dzisiaj solo, ze względu na to, że Paweł ma pewne rodzinne tematy, więc jesteśmy skazani na siebie, ale dzięki temu widzicie moje uszy, gdyż nie potrzebuję słuchawek. Dajcie tylko znać, czy wszystko dobrze słyszycie. Ja w międzyczasie podziękuję bardzo Wam za wszystkie suby, za wszystkie podawanie dalej, za lajki, no i oczywiście naszym patronom i wspierającym na kanale. Wpływają Wasze darowizny, jesteśmy bardzo Wam za to wdzięczni, bo dzięki temu możemy pracować i robić te odcinki codziennie. I nie przedłużając, jeżeli wszystko jest ok, przechodzimy do informacji. Putin żegna Prigorzyna. Po tragicznym zdarzeniu z przedwczoraj, w którym stracił życie założyciel grupy Wagnera Jewgniej Prigorzyn, prezydent Władimir Putin wydał oficjalne oświadczenie, wyrażając swoje kondolencje rodzinom ofiar. Teraz cytuję. Chciałbym podkreślić, że ci ludzie wnieśli znaczący wkład w naszą wspólną walkę przeciwko neonazistowskiemu reżimowi na Ukrainie. Nie zapomnijmy o tym, zdajemy sobie sprawę i pamiętamy, zaznaczył Putin. Prezydent wspomniał, że miał długotrwałe kontakty z Prigorzynem, sięgające początku lat 90. Cytat. Prigorzyn był postacią o burzliwym życiu. Popełnił poważne błędy, ale również osiągnął zamierzone cele, zarówno osobiste, jak i te w kontekście naszych wspólnych działań. Zarówno kiedy prosiłem go o to osobiście, jak i w ostatnich miesiącach, zaznaczył Putin. Dodatkowo podkreślił, że Prigorzyn był zdolnym przedsiębiorcą prowadzącym działalność międzynarodową, w tym Afryce, gdzie angażował się w sektory takie jak ropa, gaz, metale szlachetne i kamienie. Za bardzo nie wspomniał o morderstwach i destabilizacji regionu, no ale no wiadomo. Zdaniem prezydenta szef Wagnera powrócił do Moskwy 23 sierpnia z podróży z Afryki, gdzie miał się spotkać z różnymi urzędnikami. Putin zapewnił, że już zapoznał się z raportem przygotowanym przez przewodniczącego Komitetu Śledczego w sprawie katastrofy lotniczej. Śledztwo w tej sprawie już się rozpoczęło. Badania będą prowadzone w sposób kompleksowy i starannie przeprowadzone. Nie ma żadnych wątpliwości, oczekujemy na wyniki pracy śledczych, dodał Putin, informując, że zakończenie dochodzenia może wymagać pewnego czasu. I teraz tak, osobiście możemy sobie teraz nakreślić milion scenariuszy, a właściwie zrobiliśmy już to we wczorajszej wieczornej kolacji czwartkowej z Krzysztofem Wojczalem, na którą serdecznie zapraszam w imieniu wszystkich uczestniczących, czyli Pawła Jerzowskiego, kapitana Lisowskiego, no i Krzysztofa Wojczala. Moim skromnym zdaniem jedna z lepszych i ciekawszych rozmów, jakie udało nam się przeprowadzić w tych takich czwartkowych kolacjach, więc zapraszam, nie było tylko o Prigorzynie, było też o wielu innych rzeczach. Przechodzimy do punktu drugiego, tylko pozwolicie, że wezmę łyka. Pieniądze zablokowane do czasu wypłaty odszkodowań. Decyzją Stanów Zjednoczonych wypłata odszkodowań Ukrainie stała się warunkiem, który musi być spełniony przed odmrożeniem aktywów Federacji Rosyjskiej. Amerykański doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan ogłosił to w swoim oświadczeniu po negocjacjach z przedstawicielami krajów europejskich. Aktywa Rosji znajdujące się w jurysdykcjach państw pozostaną zamrożone, dopóki Rosja nie zrekompensuje szkód wyrządzonych na Ukrainie. Ponadto omówiono różne strategie, jak skłonić Rosję do poniesienia odpowiedzialności za swoje działania. Szczegóły przedstawione w oświadczeniu nie zostały podane, jednak wynika z niego, że uczestnicy negocjacji rozważali metody postawienia Rosji do odpowiedzialności za zniszczenie na Ukrainie. Wspomniano również, i to jest bardzo ważne, a często jest ten głos pomijany w Polsce, że 5 krajów wyraziło gotowość do wspierania Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne. I teraz przechodzimy dalej. W związku z tymi wydarzeniami aktywa rosyjskie ulegną zamrożeniu w USA, Francji, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii do momentu wypłacenia odszkodowania Ukrainie. I mamy informacje o kwotach.
Francja zablokowała środki rosyjskiego banku centralnego o wartości 22 miliardów euro oraz około 150 milionów euro na prywatnych kontach. We Włoszech zamrożono rosyjskie aktywa o wartości 2,5 miliarda dolarów, w Wielkiej Brytanii 20,95 miliarda dolarów, zaś w USA 330 miliardów dolarów. W Niemczech zablokowano około 5,32 miliarda dolarów i obejmujące środki z Banku Centralnego Rosyjskiego oraz aktywa osób fizycznych. I jak to sobie sumuję, to wychodzi mi łączna kwota 380 miliardów dolarów. I to jest dla mnie kwota nowa i większa niż ostatnie wyliczenia, jakie znałem, więc warto zapamiętać. Zablokowane 380 miliardów dolarów do czasu wypłacenia odszkodowania. Ktoś mi tutaj zwrócił uwagę, że zapomniałem dodać Japonii. Tak, w szczegółowych tych zestawieniach nie była wymieniona Japonia, albo przynajmniej przy pisaniu tego artykułu sobie gdzieś zapomniałem o niej, więc może być, że jest jeszcze o te kilka miliardów więcej. Natomiast 380, no to już jest bardzo dużo i dużo więcej niż wcześniej zakładaliśmy. I teraz pozwólcie, że wezmę łyka. Przejdźmy do następnego tematu, czyli tematu, który dzisiaj jest na naszym obrazku głównym, czyli wyprawki szkolne nigdy nie były tak drogie. Zbliża się wrzesień i wielu z Was ma zapewne dzieci w okresie szkolnym. Mamy zatem garść informacji, jak to wygląda w Rosji. Z wyników sondażu przeprowadzonego dla Wszechrosyjskie Centrum Badań Opinii Publicznej wynika, że wydatki Rosjan na przygotowanie uczniów do nowego roku akademickiego wzrosły w ciągu roku, słuchajcie, o 30%. Jeśli w zeszłym roku całkowity koszt wyniósł 33 225 rubli, czyli około 349 dolarów, w tym roku wzrósł do 43 029 rubli, czyli około 452 dolarów. Tyle pieniędzy potrzeba na zakup. I tutaj jest wymienione. Mundurek szkolny, plecak, artykuły papiernicze, podręczniki, prezenty dla nauczycieli oraz opłacenie czesnego. Jednocześnie, jak zauważają socjolodzy, nie wszystko jest kupowane w całości. I tutaj bardzo ważne statystyki. Co 10 kupuje jedną rzecz z tych wymienionych, czyli wyprawka jest bardzo okrojona. Co trzeci, 31%, ma 2 lub 3 pozycje z wydatków, a około 1/4, i tu jest 23%, nie kupuje wcale wyprawki. Czyli nie ma ani plecaka, ani mundurka, ani książek, nie ma niczego. Niektórzy nie decydują się na wydawanie pieniędzy na te cele lub po prostu ich nie mają. I to też pokazuje, jak ciężka sytuacja finansowa jest w Rosji, o czym mówimy od dłuższego czasu. Niemniej jednak co 10 Rosjanin przeznacza maksymalną kwotę na czesne dla jednego ucznia, a przygotowania do szkoły w tym roku dotkną co drugiego posiadającego dzieci i wnuki w wieku szkolnym, czyli tylko tak jakby co 10 spełnia te wszystkie wymogi. Najczęściej zakupy szkolne obejmują ubrania i buty szkolne. 69% z tych, którzy będą kupowali, planuje je kupić. Przybory szkolne to jest 59%, tornister 57%. Kwiaty i prezenty dla nauczycieli to jest bardzo dziwne, bo 49%, więc często jest tak, że wiele osób nic nie kupuje, a ci, co kupują, no to stać ich też jeszcze na jakieś prezenty dla nauczycieli. Ubrania szkolne najbardziej wpływają na budżet rodzinny. Średnio kosztują 20 400 rubli, czyli około 215 dolarów dla ucznia i to jest wzrost o 23% rocznie. Kwota ta obejmuje mundurki szkolne i sportowe, obuwie na zmianę oraz pozostałą odzież i obuwie. Nowy tornister będzie kosztować średnio 5000 rubli, czyli około 52 dolarów. Wzrost o 21%. Materiały edukacyjne
4700 rubli, około $50, wzrost o 40%. Wyposażenie sal lekcyjnych 3,5 tysiąca rubli, czyli około $38. I to pewnie chodzi o jakieś gąbki, kredy, wiecie, takie rzeczy, które później się rodzice składają. Tu jest wzrost o 22%. I Rosjanie z okazji Dnia Wiedzy wydadzą średnio 2113 rubli, czyli około $22 na prezenty dla nauczycieli. I tu jest wzrost o 36%. Jednocześnie w tym roku większa liczba Rosjan będzie musiała opłacać składki szkolne, między innymi, słuchajcie, na bezpieczeństwo, wyposażenie techniczne klas, środki czystości. Konieczność przekazania środków na te potrzeby stwierdziła 1/3 Rosjan i tu jest wzrost o 7% więcej niż w roku 2022, czyli mamy też to pośrednio, co mówiliśmy, że cięcia na edukację będą około 10%. No a i tu już mamy wzrost o 7%, że trzeba sobie te rzeczy skompensować poprzez rodziców. I ostatni temat, jaki na dzisiaj Wam przygotowałem, jest to: spirala podwyżek napędzi inflację. Pozwólcie, że wezmę łyka. I mamy kolejne ciekawe dane statystyczne. 73% przedsiębiorstw wybiera zwiększenie wynagrodzeń jako sposób na zatrzymanie pracowników. Wynika z badań przeprowadzonego przez Wszechrosyjskie Centrum Badań Opinii Publicznej. Ankieta przeprowadzona wśród działów HR ukazała, że 2/3 firm dąży do zatrzymania pracowników poprzez podniesienie płac. W obliczu niedoborów kadrowych pracodawcy są zobowiązani do działań, które zapobiegną utracie personelu. Co trzecia firma, czyli niecałe 36%, proponuje pracę zdalną jako środek zatrzymania pracownika, a co czwarta, 23,5%, ucieka się do innych działań mobilizacyjnych. Firmy sięgają po te same strategie, przyciągając nowych pracowników. 63,2% przedsiębiorstw oferuje pracę hybrydową, a 56,3% oferuje wynagrodzenia przekraczające medianę rynkową. Ponadto znaczenie ma komfortowe biuro oraz renoma firmy. Takie opcje wskazała połowa ankietowanych. Badanie RosExpert zwraca uwagę na dwie główne obawy pracowników na rynku pracy: niedobór wykwalifikowanych pracowników oraz wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Wśród najbardziej pożądanych stanowisk w firmach są specjaliści IT, programiści, analitycy biznesowi, specjaliści do spraw bezpieczeństwa informacji i tym podobne. Zajmują pierwsze miejsca. Niedobór tego rodzaju pracowników wykazało ponad 50% ankietowanych. I słuchajcie, mówiliśmy o tym, że w wielu sektorach nie ma pracowników i informatycy i ogólnie branża IT jest jedną z tych, które doświadczają największych niedoborów. Więc jeżeli chodzi o informatyków w Rosji, którzy zostali, to najprawdopodobniej oni mają niesamowite podwyżki i mogą przebierać w ofertach, bo widzicie, jak wygląda sytuacja. Co trzecia firma zwraca uwagę na duże zapotrzebowanie pracowników produkcyjnych i inżynierów. Strategia zatrzymania pracowników polega oczywiście na podnoszeniu wynagrodzeń. Zarówno fundusz wynagrodzeń w bieżącym czasie, jak i roczna rewizja płac pracowników rosną. Wzrost wynagrodzeń jest również stymulowany obecnie obowiązującymi przepisami podatkowymi. Pracownicy mieszkający za granicą zostali zobowiązani do płacenia 30% podatku dochodowego w Rosji. No i jak zatrzymać tych ludzi, którzy dostają tak wysoki podatek? Oczywiście trzeba im dać podwyżkę, która skompensuje w jakiś sposób ten podatek. Wszystko to sprawia, że pracodawcy borykają się z kosztami związanymi z przewalutowaniem i koniecznością zachowania konkurencyjności na globalnym rynku wynagrodzeń. No bo tu jest jeszcze jeden temat. Jeżeli taki pracownik, nie wiem, przeniósł się do Kazachstanu, czy nie wiem, do Turcji, no to on jest w stanie sobie w razie czego znaleźć też tam pracę. Więc rosyjska firma musi mu zapłacić więcej, żeby skompensować ten podatek, no i żeby było to na tyle korzystne, żeby on nie chciał szukać pracy gdzieś indziej.
Badanie HH.ru wykazuje, że większość pracodawców jest gotowa poradzić sobie z niedoborami kadrowymi, oferując elastyczne warunki pracy i godziwe płace. W sektorach handlu detalicznego i przemysłu ciężkiego często zwiększa się fundusz płac. Branża wydobywcza również angażuje się w szkolenia, rozwój i przekwalifikowanie pracowników. Podsumowując, utrzymanie obecnych pracowników oraz pozyskanie nowych staje się wyzwaniem na tle niskiego bezrobocia i braków kadrowych. Podwyższenie wynagrodzeń stanowi główną strategię, jednak pracodawcy poszukują także nowych narzędzi, takich właśnie jak elastyczne warunki pracy i zainteresowanie różnymi grupami wiekowymi. I teraz słuchajcie, mówimy o tym od jakiegoś czasu. Branża przemysłu wytwórczego, brakuje 600 000. Branża informatyków około 1 000 000. Budowlanka około 600 000. Pracownicy z Azji Centralnej po osłabieniu rubla coraz bardziej nie opłaca im się przyjeżdżać do Rosji. Mamy teoretycznie inflację 4%, natomiast podwyżki, jeżeli 73% firm jest zmuszone dawać podwyżki, no to będzie to napędzać spiralę inflacyjną. Nie tylko koszty jedzenia rosną ze względu na sankcje, gdzieś tam wiecie, import równoległy i tak dalej, ale mamy jeszcze presję płacową, więc mamy już 2 wahadełka, które nawzajem będą się nakręcać i będzie bardzo ciężko zdławić tą inflację. No i jako, że to był mój ostatni news z dzisiaj, chciałem Wam podziękować. Chciałem zaprosić Was na rozmowę z Krzysztofem Wojczalem wczoraj wieczorem, bo wydaje mi się, że to jedna z fajniejszych naszych rozmów, jakie się odbyły w te kolacje czwartkowe. Jutro, jeżeli damy radę się z Pawłem złapać, to wypuścimy Wam CEPA Global, drugą część. Jeżeli ktoś nie widział pierwszej części, to proszę poszukać, tak jak jest tutaj, CEP, tylko z niebieskim tłem. Tam się będziemy zajmować ekonomią światową i będziemy starać się wypuszczać jeden film w tygodniu, może w przyszłości więcej, jak czas pozwoli. Ja Wam na ten moment dziękuję. Prosimy o lajki, polecenia, suby. Dzięki serdeczne, trzymajcie się, cześć.